Witamy Was bardzo serdecznie w warunkach polowych dziś. Tak, i wreszcie mamy wiosnę i to jest najbardziej ciekawa część, bo tu jest najwięcej się teraz na wiosnę dzieje. Opóźnia się co prawda nam, gonimy ten czas, Jakieś Paweł. Jakieś dwa tygodnie według różnych tam ekspertów się tak wypowiadają, siew buraka. Bardzo, że tak powiem, precyzyjny zabieg. Tak. Musi być wykonany w maksymalnie optymalnym czasie I optymalnych warunkach. i warunkach. Tutaj nie można sobie pozwolić na wysiew, zwłaszcza dużych areałów, że tak powiem, w sposób nie do końca. Tak, ale pogoda, ten, który powiedzmy rządzi tym, jest nieprzewidywalna. I akurat trafiamy w takie okienko, bo już za 2-3 dni znowuż będą opady i musimy wykonać ten zabieg teraz, bezwzględnie, bo ten czas też wegetacyjnie ma znaczenie. Znajdujemy się na polu, można powiedzieć, perfekcyjnie przygotowanym. Tak. Jest to pole Uniwersytetu Przyrodniczego. Tak, Gospodarstwo Uniwersytetu Przyrodniczego, oddział Zakład Doświadczalny Przybroda. Bardzo fajne gospodarstwo, bardzo blisko tutaj w Wielkopolsce, takie reprezentatywne, jeżeli chodzi i o gleby, i o warunki, w których funkcjonuje. I tak, przed nami co? Siewnik Meka. Bardzo ciekawa propozycja na rynku, ponieważ jest duża taka kultura siewników mechanicznych, jeżeli chodzi o siew buraków. Tu mamy przypadek siewnika mechanicznego, ale co ciekawe, napęd jest silnikiem elektrycznym i tu go właśnie bardzo ładnie widać. Jest cały system już z elektronicznym sterowaniem siewu i poprzez aplikację istnieje możliwość ustawienia. Właśnie, to chciałem powiedzieć, że dzięki temu, że mamy napęd elektryczny poszczególnej sekcji oczywiście, poszczególnej sekcji, umożliwia nam to płynne, że tak powiem, regulowanie rozstawu czy nasady na hektar w rzędzie i tak dalej. I cały siewnik jest też w technologii ISOBUS. I to też jest bardzo cenne, czyli albo mamy ciągnik z terminalem, albo korzystamy z zewnętrznego terminala i wtedy możemy naprawdę bardzo wiele rzeczy bardzo precyzyjnie ustawić, łącznie nawet ze zmiennym dawkowaniem, co zaczyna być coraz bardziej popularne. Otóż to, siewnik. Jeśli chodzi o ilość rzędów, to 12. 12-rzędowy, rama składana hydraulicznie, bardzo fajna. I to też jest bardzo ciekawe, że tutaj jako ciągnik, który służy do, powiedzmy, zaprezentowania tego siewu, to jest nowej generacji ciągnik Arbos. Ciągnik Arbos, seria 4000. Dokładnie tak. Model ten występuje w 3 egzemplarzach. Tak. 90 koni, 100 koni i 110. Nie? Tu mamy akurat 110 koni z przednim tuzem i z przednim obciążnikiem, czyli to nie jest za duży ciągnik. Większość gospodarstw tego typu ciągnik ma. Dosyć prostej konstrukcji, jeżeli chodzi o nieprzesadzenie z elektroniką, ale wyposażony w tą elektronikę dzięki technologii Trimbla, która bardzo fajnie się adoptowała i podniosła techniczne walory tego ciągnika. Poprzeczkę, że tak powiem, jak najbardziej. Tak. Nie mówię, że nie można kupić najlepszego ciągnika na rynku, który byłby wyposażony, tylko właśnie tu jest przykład, że można zastosować elektronikę w pełni kontrolującą siew w ciągniku konstrukcji dość prostej tak naprawdę. Tak jest. A szukamy też rozwiązań dobrych, właściwych, trwałych, ale i niezbyt drogich dzisiaj. Tak, nie? Ekonomia jest nieubłagana i jeżeli istnieje możliwość w ograniczonym budżecie uzyskać maksymalny efekt zapobiegający różnym błędom, niebłędom, to jest to idealne. Ale pokażmy to, jak ten siewnik sam sieje, bo to jest właśnie warte pokazania. Bo siewnik to każdy może powiedzieć, każdy może zasiać, a tu sama konstrukcja właśnie sekcji umożliwia nam idealnie wybruzdowanie pod wysiew, a sam system dogniatający odpowiednio nam zagęszcza wokół, że tak powiem, rzędu wysiewającego, co ułatwia i umożliwia odpowiednie podsiąkanie podczas opadu. Tak, ale zwróć uwagę, ta środkowa część ma strukturę gruzełkowatą, idealną do wzrostu rośliny, że ona nie ma problemu, żeby wzejść. To też w tych opadach, które teraz mamy, powoduje, że tutaj więcej wsiąka wody. Oczywiście, jak najbardziej. A to ugniecenie. Sama sekcja, to też warto do tego podejść i pokazać, bo to najlepiej jest z boku. Bardzo prosta konstrukcja. Krój talerzowy z przodu, z 2 kółkami pilnującymi głębokość pracy, bo to jest technologia wózka, jakby na to nie spojrzeć. Też bardzo ciekawa rzecz, że jest taka tutaj prowadnica, że po nacięciu bruzdy
ona utrzymuje te dnobuzdy, żeby już sama redlica za bardzo się nie zużywała, a z kolei precyzyjnie pilnowała to, co najistotniejsze, Głębokość wysiewu. I zwróć uwagę, kółko dociskowe, tak zwane pro, my je nazywamy, które już w siewnikach do buraków jest to standard. To jest w wariancie koła metalowego. Bardzo precyzyjnie się sprawdza i przy tym kształcie... Odpowiedni ten docisk robi... Dokładnie tak. I mamy docisk tak zwanymi kołami V. No to już zagęszczenie, że tak powiem, samej gleby za rzędem, że tak powiem, wysiewu. Tak. I zbiorniki może nie są gigantyczne, ale to jest siewnik do buraka i rzepaku. I to też jest bardzo Więc cenne. tutaj wiemy, że w kilogramach czy jednostkach nie mamy tej obsady tak dużej jest. jak kukurydzy, tak więc ten zbiornik nie jest potrzebny takiej Zastosowano wielkości. nasiona oczywiście od cukrowni. Tu jest bardzo ciekawa nazwa tego materiału siewnego, bo to jest odmiana wojownik. Więc, będzie walczyła, że tak powiem, z ewentualnymi gorszymi warunkami tak, i o wysoki plon. I o wysoki plon. Tu w tym przypadku bardzo zależało o precyzji siewu, bo w perspektywie będziemy tutaj na tym polu za niedługi czas już z pielnikami. Czyli będziemy obserwować i relacjonować tak de facto, jak ten wysiew nam wyszedł, no i pójdzie to sprawdzić. Dokładnie tak. I właśnie w ten ekoład, który jest dyskusyjny, wielu ludziom się nie podoba, nie uciekniemy niestety od niego i technologia zastosowania pilnikiem będzie tą, która będzie preferowana przy obecnych i kolejnych naborach. Dodatkowo też tu na tym polu zrobimy coś takiego, że podzielimy pole na technologię i oprysku, i pielnika. Wróćmy do ciągnika, bo to też jest ciekawa propozycja. No tak jak mówiliśmy, ciągnik o bardzo zwartej, że tak powiem, konstrukcji, nie za duży. Pod względem takiego wypasu, jak ja to w cudzysłowie mówię, to jest al dente, że nie jest przefaszerowany elektroniką. Ale ma wszystko to, co jest niezbędne. Otóż to, oczywiście, mimo jego zwartej konstrukcji zastosowaliśmy przedni tus, który umożliwia pełną stabilność przy siewniku nawet i 12-rzędowym, który tutaj stosujemy. Także w praktyce jest to bardzo fajnie się to zachowuje. No nie ma jakby tutaj mankamentnych zachowań. Tak, ale właśnie tutaj w przypadku tych ciągników klasy tam powiedzmy 90, 110, 130 koni, warto zawsze rozważając, żeby jednak był przedni tus. Tu jest akurat polski producent Hydramet Giżycko i też co jest bardzo istotne, żeby przedni tus miał amortyzację. Tutaj w tym tak zwanej tej kuli amortyzacyjnej, ona daje tą możliwość tego komfortu pracy, żeby ciągnik nie skakał na mnie tego, bo na polach nie zawsze jest tak ładnie jak tutaj przygotowane. Różne warunki mamy, a przede wszystkim też i pola są nierówne w zależności od ukształtowania, terenu i tak dalej. Ale też pokażmy tą elektronikę, o której żeśmy wspominali. Przejdźmy do kabiny. No i jesteśmy w środku za sterami. Kierownica troszkę zmodyfikowana dla osób, które są w temacie, wiedzą, że jest to kierownica elektrycznie sterowana Trimbla. Wyświetlacz tutaj w całości 10-calowy. System ten w połączeniu z maszyną na isobasie umożliwia nam bardzo precyzyjne prowadzenie. Także mamy nadzieję, że akurat idealnie w czas trafiliśmy z Michał. Siew buraków. Zasiejemy. Spotkamy się niebawem, tak jak wspominaliśmy, podczas kolejnego zabiegu, czyli mechanicznego usuwania chwastów. Dokładnie. I będziecie mieli okazję zobaczyć, jak to naprawdę wyszło.